Cześć wszystkim, środa, czyli dzień wiadomości dla kierowców. Słuchajcie, sytuacja poważna i sytuacja, którą trzeba nagłaśniać. Około kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu, za pomocą serwisu Piraci Drogowi, YouTube'owego, Facebookowego, za pomocą innych małych mediów, większych mediów, czy nawet Emil Rał się tutaj wypowiadał bardzo mocno. Jedno z najbardziej obrzydliwych nagrań. Do sieci trafiło nagranie, które należy dzisiaj szeroko sobie omówić, a przede wszystkim może nawet nie tyle co omawiać, bo ono samo jest już w sobie jakby hitem. Natomiast trzeba to nagłaśniać. To są sprawy, które trzeba nagłaśniać, żeby wreszcie ktoś, kto tworzy to państwo, czyli nie my obywatele, jako my, jednostka obywateli, która płaci na to państwo, tylko ktoś z rządzących wreszcie pomyślał sobie, okej, może coś zróbmy wreszcie dla tych ludzi i coś wyregulujemy prawem. Bo sytuacja jest kuriozalna. O ile sobie posłuchacie wypowiedzi o tym wszystkim, jak działają te instytucje, te firmy, no bo to jest firma państwowa do mielenia mandatów na odcinkowych pomiarach prędkości, ile baboli, ile wszystkiego. Bardzo często też tutaj Emil się wypowiadał, też fajny wywiad ostatnio był gdzieś na kanale Piratów, gdzie mówi wprost, że mandatów z odcinkowych pomiarów czy z fotoradarów nawet nie musicie przyjmować w sensie listu, bo takie jest, a nie inne prawo. I pewnie o tym z Anią zrobię odcinek niedługo, naszą prawniczką, bo to jest dość ciekawa konstrukcja prawna, na czym tym firmom zależy, no bo mówimy firma, to nie jest państwo, wiecie, to jest oddział państwa, do Skarbu Państwa gdzieś to wpływa, ale to ma mieć wynik. No i wydawałoby się, że taka formacja jak policja jest po to, żeby nam służyć. No i jest Częstochowa. No i jest zeszły miesiąc, czy nawet jakiś czas temu, jest sytuacja, w której mamy dwóch funkcjonariuszy kontra kierowca samochodu, który wpadł na wideorejestrator. Wideorejestrator wpadł za nim, czyli samochód nieoznakowany, który, no właśnie, przede wszystkim weźmy sobie tą genezę, bo ona jest szeroko opisana. Kierowca w ogóle nie chciał przyjmować, nie przyjął mandatu, rozmowa z policjantem, nieudostępnianie nagrań, sąd, który mówi, że nie potrzeba wołać biegłego w tej sytuacji, czyli cały aparat państwa sypie się na tym przykładzie jak domek z kart. Z jednej strony mamy aparat państwa, który skazuje ostatnio pana Żaka na srogą karę za to, że no dosłownie zabił, bo wsiadł pijany z zakazem prowadzenia i tak dalej, pędził 200 ileś, jeszcze próbował wrobić w to innych. I tu jest super sytuacja i wszyscy klaszczą, a z drugiej strony mamy córkę pani dentystki, która zabiła, bo wyprzedzała w terenie zabudowanym, tak, jadą 120, trójkę motocyklistów. Dostała jakiś śmieszny wyrok do odsiedzenia i jakoś od paru lat nie może się ziścić ten wyrok. Dlaczego? A najpierw sąd oddalił, w sensie odroczył odsiedzenie tego wyroku, no bo wiecie, są równi i równiejsi, nie? Młoda musi staż dokończyć dentystyczny, a teraz nie może iść do więzienia, ponieważ biegli stwierdzili, że no jej stan psychiczny nie pozwala na to, by odsiedzieć karę. Kurwa mać. Rozumiecie? Taka sytuacja, nie? Rozumiecie. Czyli tu mamy pana Żaka i wszyscy świętują. Festyn jest i w ogóle sędzia robi naprawdę kupę roboty. A tu mamy córkę kogoś, może z koneksjami, może nie, może to jest zupełny przypadek, który unika kary. Nie dość, że dostaje ją dość niską, to jeszcze unika kary. No i z trzeciej strony mamy aparat państwa, który musicie zobaczyć. Więc ja w skrócie powiem tak. Spójrzcie na ten fragment, bo to jest nagranie, które już kierowca dostał, kiedy sprawa nabrała toku prawnego, sądowego i tak dalej. Wtedy dostał nagranie z wideorejestratora, gdzie słychać także rozmowy policjantów. I zobaczcie, jak w przypadku częstochowskiej drogówki. Ja nie wiem, czy się w ogóle komenda do tego odniesie, czy może jakieś już były przeprosiny. No bo dla mnie ci ludzie, no ewidentnie coś tam poszło nie tak. Więc zobaczcie, jak to wygląda na zasadzie, czy to jest patrol policji, patrolujący nasze autostrady, nasze drogi w celu wyłapania piratów drogowych, czy to są może sępy, które krążą po to, żeby zrobić tylko cyfrę. Nie wiem, to tak zarzucam luźno. Zobaczcie ten fragment filmu.
Tak, słuchajcie, i to jest absolutnie hit. To jest absolutnie hit, no bo krzyczy policjant, funkcjonariusz drogówki utrzymywany z naszych podatków, daj mi wynik. Naprawdę? Daj mi cyfrę, bo czas zrobić statystyki. Jak to tak naprawdę działa? Czy to jest pilnowanie porządku i bezpieczeństwa na drodze? Czy to jest po prostu nękanie obywatela w celu zrobienia wyniku? Bo wątpliwości w tym wszystkim jest dużo więcej. Przede wszystkim spójrzcie, jak odbywał się pomiar. Co mówi policjant do kierowcy? Pomiar się odbywał w taki, a nie inny sposób. Policja doganiała, dojeżdżała do samochodu, który był przed nimi. Sam policjant stwierdza, że no dobrze, tutaj ten pomiar anulujemy, bo 3 razy tam do niego strzelali, żeby zmierzyć jego prędkość. Anulujemy, bo tu dojeżdżaliśmy. Nieprawidłowy jest drugi, pierwszy jest prawidłowy. W tym momencie się zaczyna pomiar, jedziemy dalej za panem. 156,9, tyle pan jest. No i pomiar odbył się na odcinku 100 metrów, trwał sekundę, czy nawet nie więcej. Więc to zrodziło wiele wątpliwości u kierowcy, bo widać na nagraniu, że prędkość radiowozu jest wyższa, nawet w trakcie pomiaru, niż prędkość samochodu, który jest mierzony. A co za tym idzie, wynik nie jest rzetelny. Żeby w tym kartonowym państwie i w tym kartonowym świecie, no bo to nie tylko w Polsce takiego sprzętu się używa, mamy dobę cyfryzacji, inteligencji sztucznej, wiązek laserowych. Możemy z Ziemi mierzyć odległość do Księżyca, puszczając laser w odpowiednie punkty, a nie mamy urządzenia w tym archaicznym systemie, które może porządnie zmierzyć prędkość pojazdu, jaki jest przed nami, odliczając nawet naszą prędkość i tak dalej. No oczywiście, że są takie maszyny, że można by to mieć, ale po co? My żyjemy w systemie, my żyjemy w państwie prawa, w którym, żeby zmierzyć pojazd, jaki jest przed nami, policjant na oko musi zrównać się prędkościami, czyli nie może się zwiększać ani zmniejszać dystans. Długość odcinka pomiarowego według prawa polskiego to może być tylko 50 metrów, gdzie są kraje, gdzie to może być 500 i więcej, że musi być 500 i więcej na dłuższym dystansie. I teraz na oko my dostajemy mandat, na oko. I zobaczcie na tym nagraniu. 26-krotny zoom. Jak tam można mierzyć coś na oko? I w tym momencie tracisz wiarę w funkcjonowanie tego systemu. No bo de facto po raz kolejny pokazujemy, że samochody z wideorejestratorem, te nieoznakowane, które nas zatrzymują, to tak naprawdę jest gówno, jak w telewizji pani Krysia, która wróży z kuli kart, albo z kart wróży, albo z jakiejś kuli, no i wam mówi, co przewidziała. No bo to wszystko jest na zasadzie pan funkcjonariusz ma na oko. Prawidłowy pomiar to jest taki, gdzie naprawdę samochód za tobą się ustawia, zrównuje tą prędkość. Przecież w dobie tempomatów aktywnych, w dobie tempomatu aktywnego można wskoczyć za taki samochód, ustawić sobie tempomat aktywny, bo w takich BM-kach są, odpowiednią odległość, jak już się pojazdy zrównały, zrobić pomiar. Tak? No można, no ale nie. Trzeba robić taką bandyterkę. Co ciekawe, to jest 2 funkcjonariuszy, którzy sobie polowali na to, żeby zrobić wynik. Wprost o tym mówiąc. To jest jedna sprawa. No pewnie dlatego, że są rozliczani z tego, coś muszą robić. Zatem czy oni wyjeżdżają na ulicę pilnować naszego bezpieczeństwa i porządku w ruchu ulicznym, czy jadą polować na wyniki? I dają sobie takie wyniki jak chcą. No bo co tu mamy za sytuację? 26-krotny zoom, rozpędzający się radiowóz do prawie 200 na godzinę, stwarzający gigantyczne zagrożenie, no bo nie ma sygnałów włączonych ani nic. Mamy wątpliwy wynik i mamy dyskusję policjanta z kierowcą. W ogóle to jest fenomenalne. Dobrze, że jeszcze tam, nie wiem, jakichś epitetów pan policjant nie używał, bo bardzo, naprawdę bardzo nie chciałbym być w tej sytuacji na miejscu tego kierowcy, bo ja po prostu to bym tam to wszystko poroznosił. Zobaczcie to. Na razie teraz sobie go przemierzę, czy jest tak jak pan mówi. Jak to wygląda? Zaraz panu pokażę, ja sobie sam sprawdzę w momencie. Pomiar jest jak najbardziej prawidłowy. Nieprawidłowy jest drugi, pierwszy jest prawidłowy. W tym momencie się zaczyna pomiar, jedziemy dalej za panem. 156,9, tyle pan jest. Czego pan nie widzi? No właśnie, gdzie pan tam co? To pan to już widział co tam. Nie widzę ani czasu. No niech pan się tutaj, że tak powiem, Nie mogę wychylić o to, żeby patrzeć na prostego ekranu? Nie. To może sobie nagram do telefonu. Też nie. Dobrze, to niech mi pan otworzy to proszę. Pana pojazd czy nie? Pojazd tak.
tym momencie się rozpoczął pomiar. Średnia prędkość na odcinku 100 metrów 156,9. 100 metrów pan. Dobrze. Pana dopuszczalny pomiar jest nawet na 50 metrach. Ale my tego nie robimy. Urządzenie ma zakres pomiaru od 50 metrów do 5 km. Możemy uznać tamtego pomiaru z uwagi na to, że ten pomiar jest nieprawidłowy. Bo najechaliśmy pana i nie bierzemy go pod uwagę. Nie ma trzeciego. Myślałem, że są trzy, a są dwa. Pomiar się rozpoczął w tym momencie. Tutaj pan ma 4 cm 9 mm. I na koniec pomiaru pan ma 5 cm. Realizacja urządzenia jednego, drugiego jeszcze. No i dobrze, tu mamy część aparatu państwa w postaci policji, która ma pilnować porządku, łapać przestępców, wykroczenia drogowe, czy na każdej innej płaszczyźnie. Ale mamy sąd. No i mamy sąd, który wykazuje się tutaj, który nie widzi problemu. Który nawet w tamtym momencie nie widzi problemu po to, żeby biegłego powołać. A po co ten biegły? Bo nam, obywatelom, przysługuje prawo do obrony i do sprawiedliwego wymierzenia kary. Już samo zachowanie policjantów, sam pomiar na 26-krotnym zoomie, no nie muszę być alfą i omegą, a sędzia powinien raczej być, wskazuje na to, że coś tam śmierdzi, trąci klocem. Że generalnie to sprawa jest delikatnie rzecz mówiąc takim, bym powiedział, incydentem kałowym. Jakby zachowanie policjantów nosi znamiona incydentu kałowego, rozumiecie? Czyli jest źle. A sędzia jeszcze. Więc co ma robić obywatel w tym kraju? Ja uważam, że ten materiał i to zachowanie tych funkcjonariuszy powinno być udostępniane przez was, te filmy powinny być udostępniane, czy u chłopaków, czy u mnie. Niech to się niesie, niech każdy w Polsce widzi. I teraz owszem, nie możemy wrzucić do wora wszystkich policjantów, wszystkich sędziów, czy każdej jednostki prawnej w jeden kociołek. No bo będzie wyrok, będzie coś takiego jak było z panem Żakiem, a będzie tak jak z panią dentystką. Ale to dalej, drodzy rządzący, pokazuje, jak ten kraj nierówno traktuje tych samych obywateli. Dalej rozgranicza obywateli na lepszych i gorszych. Ale sam organ, jaki ma odkrywać przestępstwa, też nawala. Może być pani w urzędzie, która będzie miła i sympatyczna, a może być pani w urzędzie, która będzie niemiła i nie zapamiętamy jej dobrze. Ale po to w tych instytucjach, jakim są komisariaty, komendy, są jednostki sprawdzające, po to są jednostki dyscyplinarne, żeby taką patologię karać. Nie mówię zwalniać. To nie bądźmy, wiecie, może miał zły dzień. Może stary na odprawie kierownik zrobił im taki rumor, że musieli wyjechać, mieli ciśnienie. No trzeba to sprawdzić, bo to nie jest też ich kaprys. Oni mają jakieś obowiązki, oni coś muszą zrobić. Ale no, szanowni państwo, w mojej opinii ona nie jest bezstronna. Ona jest bardzo mocno, bym powiedział, moja. Ale uważam, że nie tak powinno to wyglądać. Konkludując, będą odcinki w zakresie prawa, co można przyjąć, czego nie można przyjąć. Natomiast to pokazuje, że nie dajcie się. Za każdym razem, jeżeli macie nieoznakowany za sobą i nie do końca jest sytuacja jasna, nie tylko obejrzyjcie sobie, jak to było zrobione, czy radiowóz się zbliżał do was, bo to wszystko widać, czy podczas pomiaru on się zbliżał, na jakiej długości był robiony pomiar, na jakim zoomie, jak daleko był ten radiowóz za wami. Rozumiecie? Więc macie prawo nie przyjmować mandatu, skonsultować się z radcą prawnym, bo wiecie, jeżeli ktoś wam chce wpierdzielić za 50 przekroczenie, no to już się robi grubo. A jeszcze jakby ktoś chciał ci prawko zabrać lejce za to, to też się robi grubo. Jeszcze raz przypomnę, są równi i równiejsi. Byłem bohaterem jednej historii, w której straciłem lejce na 3 miesiące tylko za to, że pan policjant dokonał błędnie pomiaru w terenie zabudowanym. Owszem, przekroczyłem prędkość, ale nie o 50, tylko o 30 parę. Tak. No, siła argumentów była niesamowita. Do tego stopnia, że w pewnym momencie policjant schylił głowę i mówi, no ale wie pan, z innego kodeksu zabieramy panu prawko, no bo to jest administracyjne, ale faktycznie, no może jest tutaj niejasność, więc nie będzie punktów i mandatu. Ja mówię, słucham, ja mówię, naprawdę? No ale to zanim się pan odwoła od tego zabierania prawka i tak dalej, to już panu je zwrócą. Okej. Czyli obywatela potraktujmy jak gówno. I tu w tej sytuacji też jest sytuacja sporna. Więc nie, ja uważam, że publicznie, może już to się stało w międzyczasie, kiedy ten materiał powstał, drogówka czy komenda
czy jednostka odpowiadająca za dowodzenie nad tymi policjantami powinna się wypowiedzieć. Czy to jest właściwe zachowanie policjantów? Czy do czego jest stworzona grupa kontrolująca bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli funkcjonariusze drogówki w grupie SPID i tak dalej? Czy oni mają polować i robić wyniki i nękać w tym momencie, bo dla mnie to jest dosłownie jak nękanie kierowcy? Czy oni mają patrolować ulicę, jak zobaczą pirata? No to wtedy ruszają w nim za pogoń, czy po prostu mają łowić, robić sobie wynik? Bo tu wszystko jest niejasne. Tu jest tak wiele niejasności, że naprawdę w dupie się nie mieści. Więc nie, policja jest do tego, żeby pilnować porządku. Nie do tego, żeby robić takie akcje. Sądy są po to, żeby dawać obywatelowi możliwość obrony. A wy musicie korzystać ze swoich praw. I to jest taki przekaz. Nie dajcie się, po prostu. Takie rzeczy trzeba piętnować, nie wyzywać, bo to nie ma sensu. Postaw się w sytuacji tego człowieka. On też mógł dostać jakiś rozkaz. Musiał może zrobić target, wynik. Może miał gorszy dzień. Ale na miłość boską do takiej patologii nie może dochodzić. Nieście łapa w górę, komentujcie, co o tym myślicie, a ja uciekam i widzimy się w piątek i niedzielę. Trzymajcie się. Cześć!